Przed pojawieniem się automatów do gier wideo w salonach dominowały inne urządzenia do rozrywki, a mianowicie flipery. I jednym z największych producentów tych słynnych maszyn była firma Williams Electronic Incorporation, która to od lat 40. XX wieku zajmowała się ich masową produkcją. Gdy pojawiły się pierwsze gry wideo, firma Williams, widząc jak błyskawicznie zdobywają one coraz to większą popularność, postanowi wystartować ze swoją grą. Ich pierwszą produkcją była wydana w 1973 roku gra Paddle Ball, która była tylko zwykłą kopią oryginalnego dzieła od firmy Atari, czyli Pong. I do tego nie sprzedała się najlepiej. Dopiero na przełomie lat 80. producent fliperów postanowi jeszcze raz zakasać rękawy i spróbować ponownie wejść w ten nowy rynek. W celu stworzenia nowej gry zleca je swoim dwóm pracownikom, Eugene'owi Jarvisowi oraz Laremu Demarowi, którzy to wcześniej nie mieli żadnego doświadczenia w tworzeniu tego typu rozrywki. Początkowo myśleli, aby stworzyć coś na wzór Space Invaders, lecz tym razem z możliwością strzelania nie w jednym, ale aż w 3 kierunkach. Wkrótce jednak stwierdzili, że gra była strasznie nudna. Drugi prototyp wzorowany był na grze Asteroids firmy Atari, gdzie gracz miał za zadanie zniszczyć pojawiające się asteroidy. Problemem przy tym projekcie było to, że grę mieli zrobić z wykorzystaniem grafiki rastrowej, a nie wektorowej, tak jak to było w przypadku dzieła Atari, która wyświetlana na specjalnym monitorze wizualnie o wiele lepiej się prezentowała. Ostatecznie stwierdzono, że ten pomysł również jest do kitu. Dopiero przy trzecim projekcie stworzono i dodano te elementy, które trafią ostatecznie do automatu i będą ją wyróżniać na tle innych produkcji. Grę nazwano Defender i po raz pierwszy pokazano ją na targach Amusement Machine Operators of America, w skrócie AMOA, 31 października 1980 roku, a na początku marca 1981 wypuszczono produkcję na rynek. W grze Defender naszym głównym celem będzie zniszczenie jak największej ilości obcych przy jednoczesnym chronieniu chodzących po ziemi astronautów. Oczywiście łatwo powiedzieć, ale wykonać to już nie za bardzo. Aby urozmaicić rozgrywkę, wprowadzono 6 różnych typów przeciwników, gdzie każdy charakteryzował się innym zachowaniem, punktacją za ich zniszczenie oraz pojawiali się losowo na ekranie. Lander, który poruszał się wolno, od czasu do czasu strzelał oraz porywał swoje ofiary z ziemi i leciał z nimi na samą górę, a gdy go na czas nie powstrzymaliśmy, to przeobrażał się w mutanta. Mutant w przeciwieństwie do Landera szybko leciał za statkiem gracza, skutecznie utrudniając mu grę. Bomber poruszał się wolno, nie strzelał, ale zostawiał po sobie miny. Bot poruszał się leniwie, ale jak został zestrzelony, to uwalniał kilku swarmerów, które bardzo szybko poruszały się w kierunku latającego statku. Strzelały do niego i do tego były bardzo trudne do zestrzelenia. Ostatni, Biter, znikąd nagle się pojawiał, strzelał i poruszał się dosyć szybko, co w wielu przypadkach powodowało kolizję z nim. Jedynymi przyjacielskimi obiektami byli chodzący po ziemi astronauci, których gracz musiał bez przerwy mieć na oku. I gdy zdarzyła się sytuacja, że jeden z nich został podniesiony do góry, to nie wystarczyło jedynie zestrzelić jego porywacza, ale również zapobiec jego upadkowi z wysokości. Gdy w ten sposób uda nam się go uratować, zostaniemy za to odpowiednio wynagrodzeni. W późniejszym terminie astronautów przemianowano na humanoidów. Powodem ich implementacji, oprócz dodatkowej mechaniki w grze, było to, że Eugene chciał jakoś uzasadnić całą tę dziejącą się na ekranie przemoc, twierdząc, że jeśli ma się coś wartościowego do obronienia, to można usprawiedliwiać agresywne działania. Uważał, że większość gier jest w swoich założeniach płytka, ponieważ nagle się pojawiasz i też zaczynasz nagle strzelać do adwersarzy, a z tyłu głowy pojawia się pytanie, a właściwie dlaczego ja to robię? Wtedy też Jarvis nazwał grę Defender. Autor tytuł ten wziął od starego serialu telewizyjnego z lat 60. o tej samej nazwie, który Jarvis swego czasu oglądał. I był to serial o adwokatach, którzy bronili oskarżonych w sądzie i borykali się z prawnymi zawiłościami. Gdy dojdzie do sytuacji, gdzie wszystkie humanoidy zostaną zabici, to planeta wybucha i na ekranie pojawia się masa szarżujących mutantów,
i gdy uda nam się kilka takich poziomów przetrwać, to Ziemia zostaje przywrócona wraz z naszymi astronautami. Aby nie było zbyt ciężko, to dano graczowi możliwość skorzystania z dwóch przydatnych rzeczy. Jednym jest bomba, która niszczy wszystko to, co widoczne na ekranie, a drugie to, tak jak w grze Asteroids, przycisk skoku w hiperprzestrzeń, które teleportowało gracza w inne miejsce, ale powinna być używana jedynie w ostateczności, gdyż istnieje zagrożenie, że po użyciu niej statek automatycznie ulegnie zniszczeniu. Jarvis miał pierwotnie w planach założenie, że gracz będzie leciał tylko w jednym kierunku, a dokładnie od lewej do prawej strony, ale jego kolega z firmy, Stevie Ritchie, przekonał go, aby dodał możliwość zawrócenia, co było dla Eugene'a dosyć sporym problemem, gdyż musiał przeprogramować grę w taki sposób, aby wszystko to działało również odwrotnie. Produkcja poza dynamiczną rozgrywką i bardzo wysokim poziomem trudności wyróżniała się na tle innych gier, przede wszystkim poprzez zastosowanie minimapy znajdującego się na górze, dzięki czemu gracz mógł z wyprzedzeniem zobaczyć, co się dzieje poza tym, co teraz widoczne na ekranie, co jak na tamte czasy było to bardzo innowacyjnym rozwiązaniem. Gra miała też od początku wizualnie przewyższać inne produkcje i od razu zdecydowano się na wykorzystanie kolorowej grafiki, podczas gdy wiele produkcji w tamtych czasach były czarno-białe i jedynie była przyklejana na ekran kolorowa folia, by ją imitować. Początkowo myślano o wyświetleniu maksymalnie 4, ale ostatecznie zdecydowano się na zwiększenie ich do 16 kolorów. Eugene Jarvis wspominał o tym następująco. Dla Defendera zdecydowaliśmy się pójść na całość i umożliwić każdemu pikselowi na ekranie wyświetlenie 16 kolorów. To było jak wow! To więcej kolorów niż kiedykolwiek będziesz potrzebował. To więcej kolorów niż kiedykolwiek będziesz potrzebował. 16 kolorów. Wow! Defender posiadał również ciekawe efekty audiowizualne i cząsteczkowe, za które odpowiedzialny był Sam Dicker, który dołączył do zespołu pod koniec produkcji. Dzięki niemu możemy m.in. obserwować i słuchać różnie wyglądające i efektowne eksplozje na ekranie. Wiele gier z tamtego okresu wyróżniała się wysokim poziomem trudności. I nie inaczej było tutaj, ale tu można powiedzieć bez cienia przesady, że poziom trudności był wręcz olbrzymi. Już od pierwszego poziomu Defender jest w miarę wymagający, ale to dopiero przy następnych pokazuje, że na tytuł jednej z najtrudniejszych gier w historii w pełni sobie zasłużył. Bardzo szybko ekran wypełniał się obcymi, które non-stop w ciebie strzelały i aby to przetrwać, to trzeba było do perfekcji opanować manewry z przyspieszeniem, odwracaniem i przede wszystkim z wyczuciem oddawać strzały. Średni czas grania w grze Defender na jednej monecie wynosił około 37 sekund. Oczywiście nie sztuką jest zrobić trudną grę, ale sztuką jest zrobić grę trudną i jednocześnie sprawiedliwą, dzięki czemu grający, nawet po porażce, będzie chciał grać dalej z poczuciem, że przegrana leżała tylko po jego stronie. I ta sztuka Defenderowi w pełni się udała. Gracze tak bardzo ogrywali ten tytuł, że dosyć szybko zostały odkryte usterki znajdujące się w grze, wprawiając tym samym w zdziwienie samych twórców. Do najciekawszych z nich należą przede wszystkim niewidzialne linie. Są to dwie niewidoczne pionowe linie, gdzie jak ścigają cię obcy i ją przekroczysz, to zamiast lecieć w twoim kierunku, to lecą w przeciwną stronę. Dzieje się tak dlatego, że przeciwnicy są zaprogramowani w taki sposób, aby wybierać jak najkrótszą drogę do ciebie, ale po przekroczeniu tej linii obcy stwierdzają, że najkrótsza trasa do statku kosmicznego będzie w przeciwną stronę, co jest w rzeczywistości nieprawdą. I jedynie uzdolnieni piloci potrafią całą chmarę zgromadzić, przyciągnąć i szybko je powystrzelać po przekroczeniu tejże linii. Druga ciekawa usterka, do której dostać potrafią się już tylko wyłącznie weterani, to błąd, który powoduje, że za każdym zabitym obcym gra daje ci dodatkowe życie i bombę. Aby go aktywować, trzeba przekroczyć pulę punktów w wysokości 990 000. I właśnie od tego momentu do czasu przekroczenia okrągłego 1 000 000 punktów dzieje się wcześniej omawiana rzecz. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że według algorytmu domyślnie następne życie przyznawane jest co 10 000 punktów, a więc tutaj powinno to być po zdobyciu 1 000 000. Ale punktacja w grze gromadzona jest tylko w 6 bajtach, co w wyniku końcowy daje nam 0. I każdy następny zestrzelony obcy podaruje grającemu zawsze minimalną wymaganą ilość punktów do zdobycia życia i bomby. Jednakże
Dla przykładu, jak zestrzelimy w tym okresie 47 statków, to następne życie zdobędziemy dopiero po przekroczeniu 470 000 punktów. W momencie wypuszczenia tego filmiku światowy rekord należy do Chrisa Hoffmana, któremu niewiele brakowało do przekroczenia 80 milionów punktów. I wynik ten wciąż pozostaje niepobity od 1 stycznia 1984 roku. 1 stycznia. Gdzie spędza Sylwestra w tym roku? Jak będzie Sylwestra? Będę grał w grę. Wszystkie te elementy składają się na grę, która stała się jednym z największych sukcesów sprzedażowych tamtych lat, przekraczając liczbę 55 000 sprzedanych automatów, przynosząc ponad 1 miliard dolarów zysków. Z okazji wydania 50-tysięcznego automatu postanowiono ten szczególny egzemplarz ozłocić. Pomyśleć, że mogło dojść do takiej sytuacji, że gra mogła wyjść bez humanoidów w niej zawartych, a to z powodu presji od zarządu, aby gra była gotowa na wystawę, ale Jarvis się uparł i na czas je dodał. Jednakże pojawił się inny problem, który mógł spowodować, że produkcja nie zostałaby przedstawiona na targach AMOA. A to dlatego, że na dzień przed wystawą zapomnieli wgrać do gry tzw. Attract Mode, czyli tryb, który odtwarzał rozgrywkę na ekranie, zanim się wrzuciło do niej monetę i naprawdę grało. Pracowali nad tym aż do prawie 6 nad ranem i po zapisaniu gry do pamięci automatu, to przy włączeniu okazało się, że nic się nie wyświetla. Po prostu gra nie działa. A targi zaczynały się około 8:30. Na szczęście udało im się naprawić usterkę na czas. Przeogromny sukces gry Defender spowodował, że w krótkim czasie decydowano się na wiele portów tej gry na prawie że każdą platformę i niedługo wyszła jej kontynuacja pod nazwą Stargate. Grę wydano również w formie przenośnej zabawki, a nawet stworzono grę planszową w 1982 roku. Dzieło firmy Williams jest w stanie nawet do dziś inspirować twórców. Eugene Jarvis na pytanie, co według niego wpłynął na taki wielki sukces gry i dlaczego do dziś budzi zainteresowanie, stwierdził, że było to przede wszystkim dzięki decyzji, aby dać grze jak najwięcej swobody zamiast kontrolować każdy jego aspekt. Oto, dlaczego ludzie są nadal zainteresowani Defenderem. Każdy detal nie był oskryptowany. Gdy przesadzasz z oskryptowaniem jak jakiś maniak, to żywot takiej gry jest mocno ograniczony. Nie ma tam ani interakcji, ani głębi. Nawet jeśli dzieło jest wspaniałe, to już jest coś, co jak już raz widziałeś, to za każdym podejściem będzie takie same. A piękno w grach polega na ich nieprzerwanej interakcji, angażowaniu grających i robieniu czegoś więcej niż tylko ich zwykłe odtwarzanie.